Witam. W odcinku numer 4 mówiłem o tym, że mamy kilka rodzajów ataków, z których korzystamy w walce. Przede wszystkim są to ataki bezpośrednie, ataki pośrednie oraz symultaniczne. Oczywiście możemy w tych atakach bezpośrednich i pośrednich wyróżnić ataki proste oraz złożone. Ważne dla nas jest to, abyśmy byli w stanie rozróżniać te wszystkie ataki, abyśmy wiedzieli, jak je trenować oraz jak i kiedy stosować je później w walce. To, czym zajmiemy się dzisiaj, to będą ataki pośrednie. Okay? Teraz, co to są ataki pośrednie? Gdy robiliśmy ataki bezpośrednie, to polegały one na tym, że staraliśmy się dojść do celu bezpośrednio, uderzając i kopiąc w przeciwnika, okay? Bezpośrednio dochodząc do celu. Natomiast ataki pośrednie są to takie ataki, w których zanim dojdziemy tym właściwym atakiem do celu, staramy się wprowadzić przeciwnika w błąd, robiąc jakąś zmyłkę, zwód, jakiś ruch, który ma go po prostu oszukać. Tak więc za każdym razem, gdy będziemy chcieli zrobić naszą akcję, to tak naprawdę będziemy chcieli wykorzystać jakiś odruch naszego przeciwnika do tego, aby zobaczyć, w którym momencie i w jaki sposób on się nam odsłania, i wtedy dopiero przechodzimy do tego naszego ataku głównego. I nasze ataki pośrednie, te zmyłki oraz zwody, możemy jak gdyby inicjować poprzez zmyłkę ręką, albo zmyłkę nogą, albo zmyłkę tułowiem, ale czasami także poprzez tak zwaną zmyłkę mimiczną. Mimiczną, czyli mogę na przykład patrzeć w dół, a starać się zadać uderzenie na głowę. Także każdy sposób, z którego mógłbym skorzystać w walce, będzie dla mnie przydatny. I teraz, kiedy stosujemy ataki pośrednie? Zobacz, gdy robiliśmy ataki, które polegały na zdominowaniu, to tak naprawdę nasze zdominowanie opierało się o ataki bezpośrednie. A więc dominując bezpośrednio, za każdym razem staraliśmy się, uderzając, dochodzić do celu. Ale nie zawsze uda nam się zdominować. Okay? Może się okazać, że próbowaliśmy zdominować, nie udało się i walka trwa nadal i musimy teraz uciekać się do różnych taktyk. Okay? A więc gdy zaczyna walka trwać, szukamy różnych opcji, które mogłyby nam pomóc tutaj w przyjęciu inicjatywy oraz w wygraniu tej walki. I jedną z tych opcji może być właśnie atak pośredni. Okay? I to jest temat, którym zajmiemy się dzisiaj. A więc skupimy się na atakach pośrednich, prostych oraz złożonych, które będziemy wykorzystywać w walce. Ok, zrobimy sobie teraz kilka przykładów ataków pośrednich, które będziecie mogli zaadaptować do swojego treningu. Tak jak mówiłem wcześniej, mamy ataki pośrednie proste oraz ataki pośrednie złożone. Te ataki proste są to takie ataki, które zawierają na przykład jedną zmyłkę lub zwód, natomiast ataki pośrednie złożone zawierają w swojej akcji kilka zmyłek lub kilka zwodów. I teraz, abyśmy mogli przeprowadzić atak pośredni na naszym przeciwniku, musimy sprawdzić, jakie on ma reakcje. Okay? Jak reaguje na poszczególne techniki, które my mu serwujemy. Oczywiście jego reakcje mogą bazować na odruchach warunkowych lub odruchach bezwarunkowych. Odruchy bezwarunkowe to są wszystkie te odruchy, które są tymi takimi odruchami panicznymi, natomiast odruchy warunkowe są to te, które są przez niego wytrenowane. Zarówno jedne, jak i drugie są dla nas do wykorzystania. A więc załóżmy, że mam jakąś technikę, na bazie której będę chciał sobie sprawdzić, w jaki sposób on reaguje na moje ataki. Powiedzmy, że jest to cios prosty. A więc jeżeli walka między nami trwa, to w trakcie walki co jakiś czas będę serwował mu cios prosty, tylko po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób on na ten cios prosty reaguje. Okay? Akurat powiedzmy, że zobaczyłem, że on reaguje w ten sposób. Uniósł ręce, to jest bardzo naturalna reakcja i wiele osób w ten sposób reaguje. I jeżeli w trakcie naszej pracy on zareagował w ten sposób więcej niż kilka razy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że on w ten sam sposób będzie reagował za którymś tam kolejnym razem. Okay? Ponieważ może to oznaczać, że albo trenował w ten sposób i to jest jego wypracowany odruch, jego wypracowany jakiś blok, albo po prostu jest to jego taki odruch bezwarunkowy, że on w ten sposób reaguje. A więc jeżeli zareagował kilka razy w ten sam sposób, to mam duże prawdopodobieństwo, że jeżeli za którymś tam razem znowu będę wyprowadzał
to uderzenie, to on w ten sam sposób zareaguje. A więc będę chciał z tego skorzystać. Okay? I teraz patrzę, w jaki sposób mógłbym skorzystać. Jeżeli jego ręce w trakcie tego ataku poszły do góry, no to częściowo zasłonił sobie pole widzenia od tego, co ma miejsce w dole. A więc dla mnie od razu jest to wskazówka, że trzeba mu dać ten atak, wykorzystać go jako zmyłkę, po to, aby kopnąć na krocze. Okay? A więc będę się z nim poruszał, dałem mu raz, gdzieś tam po drodze dałem mu drugi raz, potem wykorzystuję to jako zmyłkę i daję mu kopnięcie na krocze. Okay? Moim celem jest wykonanie takiej zmyłki, w którą on uwierzy. Okay? A więc staram się w taki sposób poprowadzić akcję, żeby zmusić go do jakiejś reakcji. I widzę, że on reaguje na tą moją akcję, zaczyna unosić ręce i ja w tym momencie oddaję kopnięcie. Oczywiście chcę to zrobić w takim momencie, tą zmyłkę, żeby on nie widział, nie zorientował się tego, co ja mu tutaj szykuję. Okay? A więc moja zmyłka będzie w tym wypadku równoczesna z przekrokiem, ponieważ ja będę skracał dystans względem niego po to, aby za chwilę oddać mu kopnięcie w krocze. A więc ta zmyłka, ten atak pośredni szedł na górę w trakcie, gdy ja robiłem przekrok. Tu już ustawiłem sobie nogę pod kątem 45 stopni, żeby za chwilę mocnym kopnięciem uderzyć go na krocze. Później oczywiście poszły ręce i tak dalej. A więc to, co dla nas jest ważne, aby zmyłka była oddana we właściwym momencie. Jeżeli zrobię to źle, bo zrobię na przykład za wcześnie zmyłkę, zobaczcie, czyli najpierw zmyłka, a potem, no to on na 100% zablokuje mi to kopnięcie, ponieważ wtedy będzie miał czas na zrobienie bloku, obrony, bo on to zobaczy. A więc to, co ja chcę mu tutaj zabrać, to wszelkie odruchy, które mogłyby pozwalać mu w robieniu obrony przed kopnięciem w krocza. Więc daję coś na górę, dostaję kopnięcie. Ok? Czasami można zrobić zmyłkę od razu w bezpośredniej jak gdyby akcji. Czyli jeszcze nic się nie zaczęło, nie dawałem mu wcześniej akcji, ale idę od razu. Czasami to się sprawdzi. Ale jeżeli chcesz mieć pewność, to lepiej poznać jego reakcję. Czyli poruszasz się kilka razy, dajesz akcję, zmieniasz i kończysz akcję. Dobra, pokażę Wam teraz kilka ataków pośrednich prostych w oparciu o zmyłkę ręką. Okay? Czyli będziemy zakładać, że załóżmy, że mamy przeciwnika, który ma tą reakcję, o której mówiliśmy wcześniej, czyli puszczamy mu zmyłkę ręką i teraz co w oparciu o tą zmyłkę możemy zrobić dalej. No pierwsza technika to jest to, co pokazywałem wcześniej, zmyłka ręką i kopnięcie na krocze. Zmyłka. Druga, ta sama zmyłka, ale kopnięcie na kolano. Trzecia, kopnięcie na kolano. Czwarta, kopnięcie na krocze. Przykład. Mogę jeszcze puścić na przykład zmyłkę prawą, a wyjść low kickiem. Ważne dla nas jest to, aby te zmyłki, które my mu serwujemy, aby on w nie uwierzył. Okay? Nie mogą to być zmyłki dawane za wcześnie, ponieważ wtedy on będzie robił obrony. Za każdym razem dajemy mu w takim momencie zmyłkę, w którym on w nią uwierzy. Jeżeli nie będzie reagował na nasze zmyłki, musimy uderzać go naprawdę. A więc on musi wierzyć, że to, co ty mu tutaj dajesz, wywoła skutek. Kolejna sprawa to zmyłki, które będziemy robić nogą po to, żeby uderzyć ręką. Okay? I znowu daję mu jakąś technikę nożną po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób on będzie reagował. Powiedzmy, że jest to kopnięcie na krocze. Wyprowadzam kopnięcie, no i widzę, co on robi. Są różne reakcje. Oczywiście najgorszą reakcją, jaką można zrobić, to jest tutaj, ta historia, no bo wtedy jesteś od razu odkryty. On tutaj robi zagarnięcie, ale ja szukał będę swojej szansy na to, żeby bić go od tej strony na głowę. Może zdążę ręką, może nie, ale tu jest moja szansa na to, żeby go kontrolować. I teraz znowuż, zanim zrobię zmyłkę nogą, muszę mu dać w trakcie walki kilka kopnięć,
Żeby on mnie na przykład poczuł, żeby widział, że ja naprawdę chcę go trafiać w krocza. Więc robiliśmy coś, kopnąłem go i teraz on już wie, że jeżeli ja się zacznę składać w ten sposób, no to będę chciał kopnąć na krocze i on zacznie przechodzić do tego zagarnięcia. Ja mu oczywiście nie mogę wtedy dać pełnego kopnięcia, no bo on je zagarnie i przejmie inicjatywę. A więc tak naprawdę ja sugeruję mu ten ruch, ale zatrzymuję nogę na etapie tutaj wyciągniętego kolana. On już się składa do swojego zagarnięcia, ja zostawiam kolano, a idę na górę. Ok? I mogę tą akcję zrobić z miejsca, czyli poruszaliśmy się i nagle hop, bam, bam. Mogę ją zrobić po przekroku. Bam, bam. Mogę zrobić na ślizgu nogi podporowej. Tutaj. Mogę też zrobić na zasadzie Supermana. Ok? I to samo z drugiej nogi. Zmyłka. Bam. Bam. Superman. Bam. Ok? Mogę też oczywiście dać mu inny rodzaj ataku na dół. Powiedzmy, że low kick. Daję mu low kick. Aha. No i widzę, to jest jego reakcja. Dałem mu raz, dałem mu drugi raz. Widzę, że on w ten sposób zareagował, a więc prawdopodobnie przy kolejnym ataku znowu zrobi ten blok. Idę Supermanem. Bam. A nie. To, co będziemy robić teraz, to zrobimy sobie przykład wejścia, które będzie składało się z kilku zmyłek. Okay? I taką sytuację możemy wykonać wtedy, kiedy trwa walka, przeciwnik reaguje na nasze akcje i jest przemieszczanie jeszcze pomiędzy nami. Okay? Zobaczcie, czyli na przykład, gdybym zaczął od zmyłki ręką po to, żeby kopnąć na krocze, bam, załóżmy, że to go trochę cofnęło. Udawałbym, że chcę znowu kopnąć na krocze, ale poszedłbym rękoma. Okay? I teraz udaję, że będzie low kick, a poszedł Superman. Okay? Także to, co robiłem, to był ciąg akcji, w których on reagował na moje uderzenia lub kopnięcia, a ja to przechwytywałem. Ok? Ciut szybciej to jeszcze zrobimy. Kolejna rzecz, którą Wam pokażę, to będzie przykład ataku pośredniego, który przygotowywałem sobie, gdy przygotowywałem się do walk na egzaminy eksperta w Krav Maga. Okay? Miałem kilka takich przerobionych patentów, ale ten akurat Wam pokażę, bo jest dosyć częsty i będzie on się opierał o zmyłkę na kopnięcie w krocze. Okay? Czyli będę dawał zmyłkę, no oczywiście najpierw padały kopnięcia, ale później była to zmyłka. I teraz co mam na myśli? Gdy dawałem kopnięcie w krocze, to wiele osób robiło ten ruch. Okay? A więc wycofywał swoje biodra, ręka szła do zagarnięcia, ale tutaj mieliśmy otwartą przestrzeń. A więc gdy tylko coś takiego zobaczyłem, no to dawałem po kilku kopnięciach na krocze zmyłkę, po to, żeby później kopnąć go na głowę. I teraz, dlaczego to kopnięcie na głowę tu wchodziło? Normalna obrona przed kopnięciem w krocze w tym wypadku polega na tym, że obrońca przy zagarnięciu schodzi do wewnątrz. Okay? Schodzi do wewnątrz i mnie kontroluje tutaj. I to jest prawidłowa jego reakcja. I gdyby ten broniący robił dokładnie to, co przed chwilą Tomek pokazał, to moja zmyłka trafiałaby w próżnię. Okay? Natomiast jeżeli widziałem, że ktoś nie robi tego zejścia, a wycofuje się tutaj, czyli wycofuje biodro i idzie w tamtą stronę, no to aż się prosi do tego, żeby wykorzystać. Okay? I zawsze szukajcie takich opcji w trakcie walki, którą widzicie do wykorzystania. Bo wtedy dając mu kilka kopnięć, jedno z nich puszczam jako zmyłkę, a wchodzę kopnięciem na głowę okrężenia. Ok, to było tylko kilka przykładów ataków pośrednich, z których możemy korzystać w walce. Pamiętaj o tym, że jeżeli decydujesz się na stosowanie zmyłek z wodów, ataków pośrednich,
to mają one być przygotowaniem pod coś, co później jest bardzo dobrze wytrenowane. Pod jakąś technikę, która jest naprawdę mocna i dobra. Nie ma dla nas większego sensu stosowania różnych zmyłek z wodów tylko po to, żeby po nich zadać coś, co nie ma żadnej wymowy. Żeby zadać jakąś słabą technikę, która jest niedopracowana, nie ma siły, nie ma mocy, nie ma dynamiki. Także to, co chciałbym, abyśmy sobie zrobili, to takie krótkie zadanie domowe. Wybierz sobie z arsenału swoich technik jakieś 3 dowolne techniki, mogą być to uderzenia bądź kopnięcia, które uważasz, że są dobrze przez Ciebie wypracowane, które są szybkie, mają moc, które po uderzeniu wywołują taki skutek, jaki oczekujesz. Następnie pod te techniki wybierz jakąś zmyłkę, unik z wód. Gdy to zrobisz, przerób to później z partnerem. Sprawdź, czy to, co sobie wybrałeś, rzeczywiście odnosi taki skutek, jaki zamierzałeś, czy on reaguje na te zmyłki oraz czy po tych zmyłkach rzeczywiście możesz uderzyć czymś, co jest mocne i uzyskasz taki efekt, na jakim Ci zależy. Oczywiście w trakcie tego treningu cały czas sobie koryguj i sprawdzaj jakieś także różne inne opcje. Ja uważam, że stosowanie zmyłek, tych ataków pośrednich jest bardzo dobre. Jeżeli są one tylko dobrze opracowane, dobrze przemyślane, są naprawdę bardzo skuteczne. Oczywiście trzeba nad nimi spędzić troszeczkę czasu, no ale to jest tak samo jak z każdą inną techniką. Musisz ją wypracować, żeby później ona zadziałała tak, jak tego pożądasz. Także póki co dziękuję, pozdrawiam.